Cześć kochani, z tej strony nikt inny jak Wasz Mototracker. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat tego wszystkiego, co widzicie na tym stole, a mianowicie tego, co ja ze sobą zabieram w niemalże każdą podróż motocyklową, w którą się wybieram. Będzie od spania do gotowania, ale obiecuję, że i wiele więcej dowiecie się w tym materiale. Dlaczego wybrałem akurat te produkty i tych producentów, a nie coś innego? Co mi się sprawdza mniej, co mi się sprawdza bardziej, co będę w jakiś tam sposób zamieniał. Oraz co najważniejsze, ile mnie to wszystko kosztowało, bo pojawi się podsumowanie. Musicie również wiedzieć, że ten cały sprzęt ja zbierałem przez rok czasu. Więc jeśli jesteś początkującym motocyklistą i podróżnikiem, który nie wie, co ma ze sobą zabrać, albo jeśli jesteś doświadczonym motocyklistą, który chce sobie porównać swój ekwipunek do tego, co tutaj widzisz i co ja używam, to jest to materiał właśnie dla Ciebie. Jak wiecie z moich filmów, które mogliście obejrzeć na kanale, ja bardzo lubię spędzać czas pod namiotem, na kempingach i na tym się tutaj skoncentrujemy. Na każdym kempingu trzeba coś jeść. Mój zestaw przygotowałem bardzo minimalistyczny. Zacznę Wam od garnka. Jest to garnek Stanleya z nierdzewki. W środku znajdują się dwa plastikowe kubki, kawa, krzesiwo. Koszt tego wszystkiego, co widzicie, czyli tego garczka, to jest jakieś 140 zł. 140 zł. Nie jest to za minimalistyczne rozwiązanie, ale sprawdza się doskonale do gotowania czy na palniku, czy na ogniu. Będziecie zadowoleni. Patelnia. Patelnia, którą poradził mi znajomy. Chodzi o to, żeby była tania i mała, więc ta patelnia ma to, co najważniejsze. Powierzchnię, do której nic nie przywiera i do której nie potrzebujecie oliwy czy oleju. Ma uchwyt, mi to nie przeszkadza. Ma super cenę, bo w Pepco dorwałem ją za jakieś 39 zł. Do środka wchodzą dwa talerze ze stali nierdzewnej, ściereczka i możemy gotować. Ale żeby gotować, to trzeba mieć jeszcze ogień, tak? Więc ja wybrałem palnik czeskiej chyba firmy Penguin. Umożliwia on bardzo precyzyjne dozowanie płomienia oraz ma tutaj takie, że tak powiem, 3 sloty, i takie sekcje, dzięki czemu płomień nawet pomimo wiatru nie będzie Wam przygasał. Do tej kuchenki ja używam specjalnej przejściówki, którą zamówiłem sobie jakiś czas temu z AliExpress. Tutaj to wkręcamy, a na drugim końcu montujemy coś, co jest dla mnie game changerem, czyli taki gaz, butan. Butan, który możecie dostać na każdej stacji benzynowej. Nie potrzebujecie jakichś specjalistycznych, turystycznych kartuszy. Dla mnie on też ma smukłą obudowę, dzięki czemu mogę go wepchnąć niemalże wszędzie i taka jedna butelka starczy spokojnie mi starczyła na 10 noclegów. Koszt takiego gazu w okolicach 7 zł. Na kempingach również używam, bo lubię sobie dobrze zjeść i pogotować, pojemnik z AliExpress z oliwą. W Kauflandzie kupiłem taki pojemnik na przyprawy, gdzie mam sól, pieprz, paprykę, ziele angielskie, czosnek, oregano itd. Ma dwie funkcje sypania, nic się z tego nie wysypuje, jakieś 10 zł. Rewelacyjna sprawa. Jeśli chodzi o samą konsumpcję, to ja mam dwa zestawy sztućcy. Ja wiem, że są dużo bardziej minimalistyczne, że są tytanowe, że są plastikowe. Ja natomiast wybrałem z sklepu, z Demobilu, dwa używane niezbędniki polskiej armii. To jest Maxika, ja mam identyczny, tylko Gerlacha. Cena w okolicach 100 za dwa. Coś, co używam od stosunkowo niedługiego okresu czasu, to jest taki pojemnik na wodę. Na wodę, ale i nie tylko, bo możecie do środka lać soki, piwo. On wytrzymuje od 0 do 90 stopni, przynajmniej tak tu jest napisane. Ma miarkę, ale co najważniejsze, ma uchwyt do podwieszenia na kempingu oraz ma super lejek, bardzo fajnie to działa. Browarka możecie sobie tutaj nalać. Szmatka z mikrofibry, bo zawsze im więcej szmatek, tym lepiej. Coś, co zawsze ze mną jeździ, to jest niezbędnik środków czyszczących. W jednych mamy płyn do prania, w drugich płyn do naczyń, gąbeczka i to wszystko jest w takim wodoodpornym pokrowcu, który sprezentowała mi moja żona. Wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, a męskich nie było.
No taki dostałem, taki mam i taki sprawdza mi się bardzo dobrze. Tutaj mamy jeszcze coś, co wszyscy znają. Taką barierę, dzięki czemu wiatr nie zdmuchnie Wam płomienia. I to jest najważniejsze. Najważniejsza rzecz każdej wycieczki. W kufrze centralnym straj taśmy nikomu prezentować nie muszę. Spray na komary i insekty, bardzo mocny, Mugi. Nie znam lepszego i bardziej efektywnego, natomiast należy go używać na zewnątrz. Broń Boże, nie psiknijcie sobie w tym w środku namiotu, bo po prostu tam zdechniecie, tak to śmierdzi. Coś, co kupiłem na AliExpress, ale w żaden sposób się to nie przydaje. Użyłem to może raz. Pojemnik na jajka na 4 sztuki. Kochani, w każdym sklepie dostaniecie 4 sztuki jajek, 6 sztuk jajek w gotowych już opakowaniach, więc to zajmuje tylko miejsce w Waszym bagażu. Coś, co również bardzo mi się sprawdza i bez czego nie wyobrażam sobie moich podróży, to takie racje żywnościowe Seven Ocean. Nie pamiętam, czy to jest armii szwedzkiej czy norweskiej. W każdym razie jeden baton ma 270 kalorii. Możecie go rozpuścić w wodzie, w mleku lub zjeść na sucho i zawsze dostaniecie dzięki temu porcję dodatkowej energii. Worki zakupione na AliExpress są to worki, które sobie rolujecie, zapinacie i umożliwiają Wam bardzo łatwą segregację wszystkiego. W jednym ląduje na przykład patelnia, garnek, olej, przyprawy i wiem, że tu mam kuchnię. W drugim ląduje na przykład brudne ciuchy. W trzecim lądują czyste ciuchy, bardzo łatwa, szybka segregacja wszystkiego, a również macie dodatkowe zabezpieczenie od warunków atmosferycznych, od wody. Kolejna szmatka, jak powiedziałem, szmatek nigdy za wiele. W tym pojemniczku mam taśmy do montażu GoPro, uchwyt do GoPro, jakieś dodatkowe kable, ale przede wszystkim mój nożyk. Koszt nożyka to jest 4 dyszki, Opinel. Wszystkie osoby, które gdzieś tam biwakują, znają doskonale tą markę. Uważam, że jest to prawdziwy sztos. Rękojeść drewniana, nóż wykonany, nie pamiętam z jakiejś stali. To jest chyba rozmiar 7 albo 10. Mega ostry, nadaje się zarówno do przekrojenia chleba, mięsa, nożyk, taśma, jakieś kable do ładowania i lecimy dalej. Przejdziemy sobie może tych najbardziej istotnych dla mnie. Namiot. Bardzo długo zastanawiałem się, jaki namiot wybrać. To, dlaczego wybrałem ten namiot, to przede wszystkim to, że po spakowaniu jest on bardzo minimalistyczny. Tu znajomy sprzedał mi również taką złotą radę. Tu mamy stelaż. On był właśnie takiej wielkości, ten namiot. Jest to Tordis 2 PTB. Jest to namiot dwuosobowy. I tu taka złota rada i zasada dla Was. Jeżeli podróżujecie samemu, szukajcie namiotu dwuosobowego. Jeśli podróżujecie z plecakiem, czyli w 2 osoby, szukajcie dla Waszej dwójki namiotu 3-osobowego. Zawsze to dodatkowe miejsce wewnątrz wykorzystacie chociażby na jakieś torby motocyklowe. Jak widzicie, ten namiocik ja skompresowałem mega. Idealnie wchodzi mi do kufra bocznego. Tu mamy jego stelaż. I teraz jeszcze to, co powinienem powiedzieć, to koszt tego namiotu. Kochani, ja go kupiłem w bardzo dobrej cenie. Zapłaciłem za niego 690 zł. Natomiast wiem, że teraz ta cena jest chyba dwukrotnie wyższa. Więc tutaj już musicie sobie przeanalizować, co jest dla Was dobre. Wiem również, że namioty bardzo dobre są w Decathlonie. Te tak zwane 2 second czy 3 second, nie pamiętam. W każdym razie mają również powłokę taką black, która zapobiega nagrzewaniu się Wam tego namiotu. Tutaj mam alternatywę spania w namiocie, mianowicie hamak. Hamak firmy Avalanche. Jest to turystyczny, ultralekki. Zajmuje tyle miejsca, bo w środku są jeszcze linki oraz w środku są takie specjalne strapy do wieszania go na drzewie. Wiecie co? Nie wiem, ile on kosztuje, bo dostałem go w prezencie. Krzesełko, które mogliście zobaczyć na wielu moich filmach. Jest to produkt z Decathlona.
wersja XL, czyli z tym oparciem, który macie pod plecy, waży niecałe 2 kg, więc jest mały, lekki, po spakowaniu dla mnie bardzo optymalny. Ja nie wyobrażam sobie dłuższej podróży bez tego krzesełka. Drugie bardzo podobne mam jeszcze dla syna. Również na poprzednich filmach gdzieś tu polecam Wam przebitki. Ja stosowałem do tej pory taką markę. Jest to stolik kupiony w AliExpress. Koszt jego w okolicach 80 zł, aluminiowy. Natomiast on jest taki dla mnie trochę niepraktyczny po złożeniu. Mi ciężko gdziekolwiek upchnąć w moich kufrach, więc jakiś czas temu wymyśliłem sobie i zastąpiłem go swoim własnym drewnianym krzesełkiem, który jak widzicie jest dużo smuklejszy, bardziej płaski i który idealnie mi wchodzi w moje kufry. Znajomy zrobił projekt, ja zająłem się całą resztą i tak powstały te stoliki. Coś, co jest z jednej strony mega dla mnie fajnym rozwiązaniem. Śpiwór Fjord Nansen Hamar XL ma bardzo dużą tolerancję, jeśli chodzi o temperaturę. I tu jest limit, podają jako -1 stopień. Jego wadą, jedną jedyną, to, że zajmuje on mega dużo miejsca. Teraz jest rozkompresowany, można go w znacznym stopniu zmniejszyć, mniej więcej o połowę tego, co tutaj widzicie. Natomiast dalej on jest bardzo duży. To jest pierwsza rzecz, która gdzieś tam wyleci, którą zastąpię jakimś puchowym śpiworem. To na pewno. Natomiast ja za ten śpiwór zapłaciłem w okolicach chyba 250-300 zł, więc za tą cenę to jest rewelacyjny produkt. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że no zajmuje niestety dużo miejsca. Natomiast jest on bardzo ciepły, ma kilka praktycznych schowków. Dla mnie rewelacyjny, ale duży. Maty do spania. To są maty, które ja kupiłem na samym początku. Pacon. Znalazłem taką markę na AliExpress. Za jedną taką matę zapłaciłem 70 zł. Jest to taki materac, który ma wbudowaną pompkę. Zajmuje mało miejsca, to jest jego plus. Nie przebił mi się, to również jest jego plus. Natomiast jego ewidentnym minusem to jest to, o czym ja nie miałem pojęcia na samym początku, zaopatrując się w to wszystko. Na spaniu i namiocie nie ma co oszczędzać, bo wyjdzie to wcześniej czy później. W momencie, kiedy jest ciepło, kiedy macie w nocy te 12, 13, 14 stopni, ten materac sprawdza się idealnie. Natomiast kiedy ta temperatura zdecydowanie spada i jest tam w okolicach 4-5, wówczas on nie zapewnia praktycznie żadnej izolacji albo bardzo małą izolację od podłoża. Tutaj należy zwrócić na parametr, który podają producenci, czyli na R value. Jest to parametr, który określa, jak bardzo materac chroni Was od zimnego podłoża. Im wyższy ten parametr, tym lepszy. Takie 3-sezonowe materace, które możecie bez problemu wykorzystywać zarówno wiosną, latem, jak i jesienią, powinny mieć na pewno powyżej 3 R. Tak Wam sugeruję, bo inaczej nie wyśpicie się po prostu w nocy. Tutaj mamy wodoodporną matę, którą ja kupiłem za jakieś, nie wiem, 30 zł. Wymiary jej to chyba, jak dobrze pamiętam, 3x4 metry. Po co mi coś takiego? Ja to używam zamiast podłogi w namiocie. Po prostu pod namiot, zanim go rozstawię, układam coś takiego. Tutaj bardzo ważne jest, żeby krawędzie tej płachty nie wystawały Wam poza obrys namiotu, bo jeżeli będzie padało, ta woda po prostu Wam będzie spływała i nie jest to nic dobrego i przyjemnego, także o tym trzeba pamiętać. Z Decathlona również młotek, który ratuje dupsko, bo czasami jest bardzo twarde podłoże i trzeba namiot przytroczyć. Tu mamy do wyciągania śledzi, więc jest to super rozwiązanie. Tutaj prezent od mojego syna, łopatka ze sznurkiem, który też możecie ściągnąć i wykorzystać. Wkład do śpiworu, dzięki czemu nawet jak się spocicie, to pocicie się w to. To jest produkt z Decathlona, nie jest to tania rzecz. Pierzecie tylko to, a nie pierzecie całego Waszego śpiwora. W motocyklu jeszcze mam skonfigurowaną dla mnie apteczkę.
oraz kamizelkę odblaskową. Jeśli chodzi o apteczkę, znalazłem sobie, nie miałem pokrowca fajnego, więc wymyśliłem, że pokrowiec na takie kabelki. To będzie coś, co wykorzystam. I tu mamy 2 folie NRC, jakieś bandaże, wapno, gripexy i tak dalej, i tak dalej. Jest tego bardzo dużo. Coś na kleszcze, coś na pogryzienia. Jeśli chodzi o apteczkę, nie będę Wam podpowiadał ani nic sugerował, bo uważam, że nie jestem osobą kompetentną do tego, ale jak macie w rodzinie jakiegoś ratownika medycznego, to on Wam podpowie, co się tutaj powinno znaleźć. Udało nam się przebrnąć przez to wszystko. Kochani, podsumowując, najważniejsze, są rzeczy, na których warto jest oszczędzać, a są rzeczy takie jak na przykład elementy do spania, materac, śpiwór, namiot, na którym jeżeli będziecie oszczędzać, to się po prostu będzie na Was mściło. Pamiętajcie o tym. Nie zawsze to, co jest najdroższe, jest najlepsze, ale niestety bardzo często to idzie w parze, tak? Ta cena nie bierze się znikąd. Także planując zakup śpiworu, planując zakup dobrego materaca, nie oszczędzajcie. Decydując się na zakup, bardzo dobrze go sobie przemyślcie, bo oszczędny 2 razy traci. To przysłowie nie wzięło się znikąd. Pamiętajcie. Do następnego, pa.